Maj 1945 roku. Niemcy podpisały kapitulację. Dla świata wojna się skończyła. Dla tysięcy polskich żołnierzy tego samego dnia rozpoczęła się nowa wojna. Przez niemal 2 dekady uzbrojeni mężczyźni przemierzali lasy, spali w bunkrach wykopanych w ziemi i odmawiali złożenia broni. Nie przeciwko nazistom, ale przeciwko komunistycznemu rządowi podległemu wpływom radzieckim, który zainstalował się w Warszawie. Reżim komunistyczny stworzył cały słownik, by ich opisać. Bandyci, przestępcy, terroryści. Jakiekolwiek słowo, które zmieniłoby żołnierzy w wyrzutków i uczyniło polowanie na nich legalnym. Polska historia nie potrzebowała żadnego słownictwa. Potrzebowała jedynie czasu. I podczas gdy ten czas płynął, oni trwali. Padali jeden po drugim, ale ostatni przestał walczyć dopiero w 1963 roku, 18 lat po oficjalnym zakończeniu wojny. Miał 45 lat. Nigdy nie dowiedział się, że 3 dekady później państwo polskie poprosi o wybaczenie za to, jak potraktowało pamięć o nim. Dlaczego ci ludzie walczyli dalej, gdy zwycięstwo było niemożliwe? Odpowiedź mówi o tym, kim naprawdę jest naród polski. Nie o tym, co sławią książki, ale o tym, co udowodniła historia. We wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana z 2 stron jednocześnie. Przez Niemcy od zachodu i Związek Radziecki od wschodu. 6 lat później, gdy Niemcy upadły, wielu Polaków miało nadzieję na odzyskanie kraju, którego bronili własną krwią. To, co nastąpiło, było okupacją pod inną nazwą. Wśród tych, którzy odmówili jej zaakceptowania, był Witold Pilecki. Witold Pilecki był oficerem Wojska Polskiego i Ruchu Oporu, który stał się znany jako Armia Krajowa. We wrześniu 1940 roku pozwolił się dobrowolnie schwytać podczas niemieckiej łapanki w Warszawie, aby zostać deportowanym do Auschwitz. Trafił do obozu z numerem obozowym 4859. Zorganizował wewnętrzną sieć ruchu oporu, dokumentował trwającą eksterminację i przekazywał raporty na Zachód. Uciekł z Auschwitz w 1943 roku. Walczył w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku i trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, z którego został wyzwolony przez wojska amerykańskie w 1945 roku. Stamtąd udał się do Włoch, gdzie mógłby bezpiecznie zacząć życie od nowa. Ale w 1945 roku zdecydował się na potajemny powrót do Polski, zdominowanej już przez nowy reżim komunistyczny. Nie on jeden stawiał taki opór. Setki kilometrów na północ młoda kobieta doszła do tego samego wniosku, inną drogą. Danuta Siedzikówna miała 16 lat, gdy skończyła się wojna z nazistami. Nazywano ją Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, córka ojca deportowanego przez Sowietów na Syberię i matki zamordowanej przez Gestapo w 1943 roku. Dla niej kapitulacja nigdy nie była opcją, która miałaby sens. Okupacja zmieniła mundury, ale się nie skończyła. To nie byli margines społeczny ani odizolowani fanatycy. Byli częścią tej samej polskiej tradycji wojskowej, która na wygnaniu
dała początek jednostkom takim jak Dywizjon 303 RAF, jeden z najskuteczniejszych dywizjonów bitwy o Anglię w 1940 roku. Dowódca RAF Fighter Command Hugh Dowding oświadczył publicznie, że bez polskich dywizjonów wynik bitwy mógłby być inny. Ci mężczyźni i kobiety służyli, zwyciężyli, a potem poznali cenę tej służby. W lutym 1945 roku Churchill, Roosevelt i Stalin zawarli w Jałcie porozumienia, które uznawały radziecką strefę wpływów w Polsce. Żaden polski przedstawiciel nie został zaproszony. Druga Rzeczpospolita, która stawiała opór dzięki jednej z największych sieci ruchu oporu w Europie, została oddana rządowi zainstalowanemu przez Moskwę. Armia Krajowa, formalnie rozwiązana 19 stycznia 1945 roku, pozostawiła po sobie dziesiątki tysięcy bojowników przed niemożliwym wyborem. Ukryć się, zaakceptować nowy reżim lub kontynuować walkę w podziemiu. Ci, którzy przebywali na zachodzie, piloci, marynarze, żołnierze, którzy uciekli przed inwazją w 1939 roku, obserwowali to wszystko z dystansu, służąc pod brytyjską flagą, ale nie mając kraju, do którego mogliby bezpiecznie wrócić. Podczas londyńskiej Parady Zwycięstwa w 1946 roku polskie siły zbrojne, które walczyły u boku Brytyjczyków, początkowo nie zostały zaproszone do przemarszu. Po protestach brytyjski rząd zaoferował symboliczne miejsce 25 polskim pilotom RAF, ale ci odmówili w solidarności z wojskiem i marynarką, które pozostały pominięte. Ostatecznie żaden polski żołnierz nie przemaszerował ulicami miasta, które pomogli uratować. Dla wielu Polaków ten gest jasno pokazywał, że Zachód zaakceptował już Polskę jako część strefy radzieckiej i że nikt nie przyjdzie naprawić tego, co postanowiono w Jałcie. Poddanie się nowemu reżimowi oznaczało oddanie broni rządowi, który już deportował polskich oficerów na Syberię. Kolaboracja była nie do pomyślenia dla kogoś, kto przez 6 lat walczył z okupacją. Wielu wierzyło, że sytuacja jest tymczasowa, że Zachód nie zostawi Polski w rękach Moskwy na zawsze, że zbrojny opór przez kilka kolejnych miesięcy utrzyma presję, aż coś się zmieni. Poszli do lasów, sformowali oddziały partyzanckie i kontynuowali walkę. Nie przeciwko nazistom, przeciwko nowemu rządowi zainstalowanemu w Warszawie. A reżim od pierwszego dnia traktował ten opór jako sprawę policyjną, a nie wojskową. Reżim rozumiał, że nie może po prostu ignorować tych ludzi. Urząd Bezpieczeństwa, policja polityczna utworzona przy wsparciu radzieckim, otrzymał mandat na wyeliminowanie zbrojnego oporu wszelkimi dostępnymi środkami. Połączenie operacji wojskowych, propagandy i obietnic amnestii jasno dawało do zrozumienia tym, którzy wciąż byli w lesie, że z każdym miesiącem powrót staje się bardziej ryzykowny. Dla reżimu była to kwestia czasu, aż w sieć wpadną nawet najbardziej nieprawdopodobne nazwiska. Witold Pilecki był jednym z pierwszych, którzy wpadli w tę pułapkę. Aresztowany w maju 1947 roku, torturowany przez miesiące, poddany pokazowemu procesowi, w którym nie pozwolono mu na obronę. Człowiek, który przeżył Auschwitz, powstanie warszawskie i lata w konspiracji, został stracony strzałem w tył głowy 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Miał 47 lat. Miejsce, w którym pochowano jego ciało, do dziś pozostaje nieznane. Tym, którzy wciąż rozważali złożenie broni, reżim oferował formalne wyjścia. Pierwszą amnestię ogłoszono w sierpniu 1945 roku.
drugą w lutym 1947 roku. Dziesiątki tysięcy z niej skorzystało, a część z nich aresztowano wkrótce potem, osądzono przed sądami wojskowymi i stracono. Gwarancje komunistycznego rządu były warte tyle, ile trwała ich wygoda. Ci, którzy zostali w lasach, widzieli to wszystko i doszli do jedynego wniosku, na jaki pozwalały fakty. Powrót oznaczał ten sam los co Pileckiego. Tortury, pokazowy proces, egzekucje lub wieloletnie więzienie. Pozostanie w lesie również było formą umierania, ale z bronią w ręku, bez podpisania fałszywego przyznania się do winy. Dla mężczyzn i kobiet ukształtowanych przez tradycję wojskową Armii Krajowej to rozróżnienie nie było błahe. Było wszystkim, co pozostało z ich godności w sytuacji, gdy wszystkie wyjścia zostały zamknięte. Między 1946 a 1948 rokiem, kiedy amnestie pokazały swoje prawdziwe oblicze, zbrojny opór przestał być kalkulacją strategiczną. Stał się kwestią honoru. Jedynym sposobem, jaki ci żołnierze znaleźli, by powiedzieć, że nie uznają legalności tego, co zrobiono z ich krajem. A reżim, zdając sobie sprawę, że negocjacje nie zadziałają, postanowił zmienić metodę. Nowa strategia miała techniczną nazwę: systematyczna likwidacja. Policja polityczna cierpliwie i powoli rozpracowywała każdą grupę oporu. Umieszczała agentów w ich sieciach, wywierała nacisk na lokalne kontakty. Wieśniacy, którzy przez lata ukrywali partyzantów, byli zmuszani do wyboru między donosem a aresztowaniem własnej rodziny. To nie była zdrada z pobudek ideologicznych. To było przetrwanie wymuszone terrorem. Wśród pierwszych wyeliminowanych była Danuta Siedzikówna. Aresztowana w Gdańsku w lipcu 1946 roku podczas próby zdobycia leków dla swojego oddziału. Torturowana przez tygodnie, odmówiła wydania nazwisk swoich towarzyszy. Sąd wojskowy skazał ją na śmierć 3 sierpnia 1946 roku, mimo że miała 17 lat, czyli poniżej minimalnego wieku uprawniającego do kary głównej. Komunistyczny prezydent Bolesław Bierut odmówił ułaskawienia. Inka została stracona 28 sierpnia 1946 roku, 6 dni przed swoimi 18 urodzinami. Na sekundy przed salwą krzyknęła: „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko!” Kilka dni wcześniej udało jej się przekazać rodzinie Gryps: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Grupy padały jedna po drugiej. Niektóre w bezpośrednich starciach, inne przez infiltrację, jeszcze inne z wycieńczenia. Ludzie, którzy spędzili lata w ziemiankach, jedząc to, co oferował las, widząc, jak krąg zaufanych osób kurczy się, aż nie zostaje prawie nikt. Najdłużej opór stawiali ci, którzy działali samotnie lub w bardzo małych grupach. Wśród nich był Józef Franczak, pseudonim Laluś. Żołnierz Armii Krajowej od czasów okupacji nazistowskiej. Odmówił złożenia broni w 1945 roku i spędził kolejne 2 dekady, przemieszczając się między wioskami na wschodzie Polski, rzadko sypiając w tym samym miejscu, polegając na coraz węższej sieci ludzi gotowych ryzykować wolność, by go ukryć. W październiku 1963 roku policja polityczna zlokalizowała jego kryjówkę w gospodarstwie pod Lublinem. Franczak próbował uciekać. Został zastrzelony na otwartym polu. Miał 45 lat. Uznaje się go za ostatniego z żołnierzy wyklętych. Wraz z jego śmiercią reżim ogłosił zakończenie zbrojnego oporu antykomunistycznego w Polsce.
w oficjalnych dokumentach figurował jako zwykły bandyta. W archiwach otwartych dekady później widniało coś innego. Operacja mająca na celu jego odnalezienie pochłonęła lata pracy i dziesiątki agentów. Zwykły bandyta nie byłby wart takiego wysiłku. Przez 40 lat państwo polskie robiło wszystko, co możliwe, aby ci mężczyźni i kobiety nie istnieli w zbiorowej pamięci. Wymazywanie nie ograniczyło się do archiwów, weszło do rodzin. Krewni partyzantów byli wykluczani z uniwersytetów i ścieżek kariery. Dzieci dorastały nie wiedząc, co robił ich ojciec czy dziadek, a gdy reżim coś mówił, to tylko to, że był on przestępcą. Gdy w 1989 roku upadł reżim komunistyczny i zaczęto otwierać archiwa policji politycznej, wyłonił się schemat, który pozostawał pogrzebany przez dziesięciolecia. Prześladowania społeczne, zawodowe i polityczne rodzin związanych z antykomunistycznym ruchem oporu. To, co wyłoniło się z tych dokumentów, systematycznie zaprzeczało oficjalnej wersji nauczanej od 1945 roku. Etykiety stworzone przez reżim, bandyci, terroryści, przestępcy, nie odpowiadały w pełni temu, co opisywały źródła pierwotne. Choć niektóre grupy dopuszczały się przestępstw i kontrowersyjnych działań w chaotycznych latach powojennych, reżim komunistyczny bezkrytycznie nadawał te etykiety praktycznie całemu antykomunistycznemu ruchowi oporu, w tym żołnierzom, których główną motywacją była dalsza walka o niepodległość Polski. Państwo polskie przywróciło żołnierzom wyklętym miejsce bohaterów w narodowej pamięci. Przywróciło stopnie wojskowe, przyznało pośmiertne odznaczenia. W 2011 roku parlament ustanowił Narodowy Dzień Pamięci, obchodzony 1 marca, datę wybraną w nawiązaniu do egzekucji 7 liderów ruchu oporu w warszawskim więzieniu tego samego dnia w 1951 roku. Rehabilitacja przyniosła coś, czego nikt w pełni nie przewidział – archeologię zmarłych. Instytut Pamięci Narodowej, utworzony w 1998 roku w celu dokumentowania zbrodni reżimów totalitarnych w Polsce, nazistowskiego i komunistycznego oraz identyfikacji ich ofiar, przeprowadził ekshumacje w miejscach egzekucji w całej Polsce. We wrześniu 2014 roku zespół pod kierownictwem profesora Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł szczątki ludzkie pod płytami cmentarza garnizonowego w Gdańsku. Testy DNA potwierdziły, to były szczątki Danuty Siedzikówny. 28 sierpnia 2016 roku, 70 lat po jej egzekucji, państwo polskie zorganizowało pogrzeb państwowy 17-letniej dziewczynie, które ostatnie słowa przed plutonem egzekucyjnym brzmiały: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Szczątki Witolda Pileckiego nigdy nie zostały odnalezione. Te poszukiwania wciąż trwają. Są polskie rodziny, które w 2016, 2019 czy 2022 roku po raz pierwszy otrzymały potwierdzenie, gdzie pochowany był ich dziadek. Państwo przywróciło nazwiska i honory, ale ten proces jeszcze się nie skończył. Polska nie przestała odnajdywać swoich zmarłych. Istnieje nić, która przecina 1000 lat polskiej historii i opiera się wszystkiemu, co próbowano z nią zrobić. Pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku armia złożona z dziesiątek narodów ruszyła przeciwko zakonowi krzyżackiemu. I to, co wydawało się pewną porażką, stało się największym zwycięstwem militarnym średniowiecznej Europy. 3 wieki później 3 mocarstwa podzieliły mapę
i wymazały nazwę Polski na 123 lata. Język przetrwał, kultura przetrwała, tożsamość dotarła nienaruszona na drugą stronę. W 1920 roku, gdy Armia Czerwona była 15 kilometrów od Warszawy, Polska miała zaledwie 2 lata istnienia jako niepodległe państwo. Powstrzymanie tam radzieckiego natarcia nie było tylko polskim zwycięstwem militarnym. Był to jeden z decydujących momentów, które zablokowały marsz Armii Czerwonej w głąb serca Europy, wciąż zniszczonej po I wojnie światowej i nie mającej sił, by stawiać opór. A po 1945 roku, gdy alianci podpisali porozumienia w Jałcie i odwrócili się plecami, ci żołnierze dokonali wyboru, którego nie uzasadniała żadna logika wojskowa. Zostali, poszli do lasu, pozostali pod bronią i odmówili uznania rządu, którego legitymację uważali za narzuconą przez Moskwę. Nie dlatego, że wierzyli w zwycięstwo, ale dlatego, że poddanie się oznaczałoby zaakceptowanie, że wszystkie te lata walki były nic nie warte. To nie jest przypadek. To nie jest bezsensowny upór. To charakter narodu, który był poddawany wiekom presji i który za każdym razem, gdy próbowano go wymazać, odpowiadał, udowadniając, że wciąż istnieje. Ci żołnierze nie byli wyjątkiem w polskiej historii. Byli kolejnym pokoleniem długiej linii, tej samej, która była pod Grunwaldem w 1410 roku, w tajnych szkołach podczas 123 lat zaborów, na niebie nad Wielką Brytanią w 1940 roku. Różne wieki, różni wrogowie, ten sam rdzeń, który odmawia zniknięcia. Jeśli jesteś Polakiem lub potomkiem Polaków, w Chicago, Londynie, Toronto, Berlinie czy Paryżu, istniejesz, ponieważ ktoś przed tobą w jakimś niemożliwym momencie wybrał, by się nie poddać. To jest dziedzictwo, którego żaden reżim nie zdołał skonfiskować, którego żadna przesunięta granica nie zdołała wymazać, którego żaden bezimienny dół nie zdołał uciszyć na zawsze. Niech żyje Polska. Teraz pytam was, czy w waszej rodzinie mówiło się o żołnierzach wyklętych? Czy może ta historia dotarła do was dopiero teraz? Dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie, z jakiego miasta i z jakiego kraju oglądacie. Chcę wiedzieć, jak daleko docierają nasze filmy. Jeśli podobał wam się ten film, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych historii. Mamy jeszcze wiele do opowiedzenia. Do zobaczenia w następnym filmie.